Dobra, słuchajcie, ćwiczymy walkę o piłkę po fumblu. Szybki zgrywa do mnie, opuszczam piłkę, biali przejmują, zdobywają pole. Dobra, clear. Panthers na 3, głośno i z dumą. Raz, dwa, 3, Panthers! Down! Set! Go! Czekaj. Nie obracajcie go, to może być kręgosłup. Znaczy, odsuń się. Ja piernicz. Łukasz, hej. Łukasz. Zadzwońcie po pogotowie. Zadzwoń któryś po pogotowie, no. Nie przyjdą. Dziś w odcinku Kazimierz składa Patrycji niezapowiedzianą wizytę. Ja po prostu chciałbym poznać pani intencje. Ta ciąża, wie pan, ja tego nie planowałam. To się po prostu stało. Nie wierzę pani. Żona poszkodowanego zawodnika walczy o wypłatę wysokiego odszkodowania od prezesa klubu sportowego. Kwota, o jaką będziemy występować do sądu, to jest 150 000 złotych, tak? Róża, nie tak się umawialiśmy. Zespół miał załatwić 5 000 na leczenie Łukasza i mieliśmy być kwita. Nic z tego, Szybki, nie słyszałeś? Klientka wprawia Atka w zakłopotanie. Ale co tak? Przyjmuję oświadczyny. Ale jakie oświadczyny? Tak pan wdzięcznie zakładał ten pierścionek? Adek, obudź się. Adek. Przepraszam, ale już chyba pora. Jest 8. Co? Adek, Która jest? No, musisz wstawać do pracy. No już się zbieram. No przepraszam, ale tak słodko spałeś, nie miałam serca cię budzić. To szkoda, ale teraz się spóźnię. A nie wysypiasz się pewnie na tej kanapie, co? A gdzie mam spać? Chyba nie z tobą, co? Nie, ja mogę na kanapie. Ty się musisz wysypiać. Nie, to ty się musisz wysypiać, jesteś w ciąży, musisz mieć wygodnie, tak? No i tak byłoby wygodniej niż w domu samotnej matki. Jezu, dziewczyno, skończ już z tym domem samotnej matki, no. Dobrze? Czyli co? Że nie odwieziesz mnie tam? A za kogo ty mnie masz, co? Dziękuję. To ja dziękuję. Za kawę. To było miłe dostać kawę z rana, ale nie mogłem stracić czujności. Przesadna zażyłość z Patrycją nie była mi do niczego potrzebna. Kontuzjowany na treningu zawodnik i szef klubu futbolu amerykańskiego przechodził intensywną rehabilitację. Na dziś wystarczy. Ledwo żyję. Ale jeszcze dałbym radę. Nie wątpię. Ale nie możemy przeciążać tej nogi. I jak? Jak widzisz, 7 poty. No, jesteśmy 3 tygodnie po zabiegu, a widać ewidentnie rezultaty. Będzie coś z niego? Myślę, że jeszcze kilkanaście tygodni i będzie mógł zostawić kulę. Ale już dzisiaj może zdjąć gorset. Kilkanaście tygodni? Co do tej pory? Tak to będzie wyglądać? Jest zmęczony po zabiegach. Róża, ja naprawdę czuję progres. A ja regres. W portfelu. Spokojnie, będzie coraz lepiej. Mam nadzieję. Tak jak ostatnio? Tak jest. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. No, Adek, nareszcie. O, cześć. Słuchaj, przepraszam cię za spóźnienie, ekscelencja. Po prostu delikatnie mi się zaspało. Przyzwyczajaj się. Dzięki. Lombard na cichej, słucham. Dzień dobry.
Patrycja Weremczuk z tej strony. Chciałabym porozmawiać z Adkiem. Jest tutaj, ale... Wiem, właśnie chodzi o to, że Adek zapomniał telefonu z domu. Aha, no dobrze, no to już go daję. Do ciebie. Halo? Zostawiłeś w domu telefon. No i? No nie chciałam, żebyś się denerwował. Dobrze, dziękuję ci za troskę. Na razie. A o co chodzi? Patrycja jest u ciebie? No jest, u mnie jest. No, co miałem z nią zrobić? Wyrzucić ją na bruk albo oddać do domu samotnej matki? No nie, ale... No co, ale dziewczyna jest bez kasy. No mi nie stać na wynajęcie jakiegoś mieszkania za grubą kasę dla niej. Bez przesady, jakaś mała kawalerka. O, kawalerka, wiesz, tak siak czy owak, wolę na co innego wydawać pieniądze. No myślę, że się bardzo ładnie zachowałeś. Honorowo. No, nie miałem innego wyjścia. A powiedz szczerze, czujesz, że to jest twoje dziecko? Nie, no właśnie, że nie. No, ale już biorę tą ciążę na klatę, żeby nie było, że łajza ze mnie. Na razie. Póki co. A potem? A potem zrobi się testy DNA i zobaczymy. No, ja na pewno nie będę wychowywał nie swojego bachora. Adek! No co? Nie mów w ten sposób o dziecku. Jak się okaże, że jest twoje? No to wtedy zobaczymy. Ciągle te pytania, moje, nie moje. No ale nie chciałem się tym na razie martwić, chociaż sprawa i tak wisiała mi nad głową i nie dawała chwili spokoju. Myślisz, że długo tak wytrzymamy? Nie przesadzaj, przecież mamy jeszcze jakieś pieniądze. A ile ostatnio zrobiłeś? Niewiele. Sama słyszałaś, że to potrwa jeszcze tylko kilka tygodni. Do tego czasu pójdziemy z torbami. No to sobie później odbijemy. Co ty pleciesz? Przecież ta rehabilitacja kosztuje fortunę, nie mówiąc już o kosztach za operację. Sama mnie namawiałaś na prywatną klinikę. Bo chcę dla ciebie jak najlepiej. Ale nie wiedziałam, że jest aż tak krucho. Tymczasowe trudności. To nie są już tymczasowe trudności. Poza tym, jak klub może nie ubezpieczać treningów? Przecież to jest absurd. U mnie zaczęło być słabo z kasą, no to w klubie też zaczęło brakować. No czego nie rozumiesz, co? Koniec tych sentymentów. Tyle lat ich utrzymujesz. Teraz musisz ich docisnąć. Przecież ci mówiłem, że Szybki ma załatwić kasę do końca tygodnia. I mam nadzieję, że to zrobi. Bo inaczej ja będę musiała się z nim spotkać. Rozmawialiśmy już na ten temat, zabraniam ci, rozumiesz? Jak ty nie potrafisz załatwić sprawy, to ja będę musiała to zrobić. Dobry? Dobry, już schodzę. Dobry. Fu, co to są za brudne łachy? To do futbolu amerykańskiego, nie? Dokładnie, szefie. Pełen komplet. Pod zastaw chciałem. No to sorry, ale garderoby nie przyjmujemy. Jakiej garderoby? No co ty? No mogę to potraktować jako odzież używaną. No nie, no jako młodzież, to by tym chodził po ulicy. No przecież to jest, no, wszystko jest... No nie wiem. O, jeszcze tu... O nie, fuj, tego to my na pewno nie weźmiemy. Nie, no to przypadkiem, tego tu miało nie być. Także to nie, natomiast cała reszta to jest naprawdę topowy sprzęcior. O, Kask. Ewentualnie mogę wziąć pod zastaw. no a reszta? Buty, pad, piłeczka, ochraniacze, rękawice. No dobra, no. Za to wszystko mogę ci zaproponować 5 stówek. 500? Zwariowałeś? Stary, no przecież ten sprzęt jest, nie wiem, co najmniej 3 koła wart. Może i wart, no ale nie jest nowy, także sorry, winę tu. Nie mogę ci dać więcej. Czekaj. A kosiarki? Kosiarki bierzecie? No, przywieź to, pogadamy. Właśnie nie mam jak, bo to jest taki, wiesz, bardziej taki traktorek. To wpadnij do nas na trening. No na pewno tu w Lombardzie macie jakąś, nie wiem, przyczepę, naczepę, coś. No, jakaś przyczepa, naczepa się znajdzie. No to chodź, dobra. No dobra, No to dobra. upakuj to. Marzenka?
Ja lecę w miasto. Ale koleś był zdesperowany. Ale to mogło oznaczać tylko dobry interes. Goście na musiku nie mają przy targowaniu dobrych kart w ręku. Fajnie to wygląda. No chłopaki pełne energii, no. Poleciał. No jest moc, mówię ci. Tak, widzisz, no sprzętu sporo mamy, więc na pewno coś sobie wybierzesz, nie? Trochę jest, no. Siema, ekipa. O, a tu masz tego wariata. Dobra. Szybki. Siema. Jak tam? Załatwiłeś? To nie jest lekko, ale załatwię, nie przejmuj się, no, jak zawsze. A to kto? Nowy kandydat? W sumie czemu nie? Ty, chcesz spróbować? Ja? No tak. Żartujesz? Nie no, powiedz tutaj. Masa jest, widać, że było trenowane. No coś tam było, no. Przyda nam się taki. No pewnie, że tak. Słuchaj, sprzęt mamy jak coś i mamy jednego mniej, czyli idealnie. No, co ci szkodzi? No dobra, wchodzę. No i zajebiście. Dobra, dawaj mu sprzęt. O. No, kask, ochraniacze Trzymaj. macie na na palce. Chyba kombinowali, żeby mnie urobić, ale przejrzałem ich. Choć sama gra była jakby stworzona dla mnie. Spodobała mi się. Ciężko chodzi. No jak ciężko chodzi? Jest nowy, no to ma prawo ciężko chodzić, ale nie, no trzeba rozruszać. Cześć, Będzie Marzenka. chodzić dobrze. Dzień dobry, cześć Kazimierz. No. Tak, o, proszę bardzo. A gdzie jest Adek? I czemu go znowu nie ma? No bo pojechał do jakiegoś klubu sportowego sprawdzić zastaw. Aha, okej. No i co, bierze pan? A wie pani co, wezmę. Chociaż uważam, że trochę drogo. Adek, zawsze jak cię potrzebuję, to cię nigdy nie ma. Dawaj mi tu szybko informację o tych umowach przedawnionych, co mi tutaj dałeś. Panie Kazimierzu, przepraszam bardzo, ale z tej strony Patrycja. Adek nie wziął telefonu z domu. A teraz jest w pracy. Aha. Coś mu przekazać? Nie. Dziękuję, dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Paragon dla pana. Dziękuję. Do Dziękuję, widzenia. do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Marzenka, o co chodzi z Adkiem i z tą rudą Patrycją? No jest z nim w ciąży. O co pytasz? Jeszcze się okaże, czy z nim. No, czy się spotykają? No nie, to znaczy nie wiem, może. A ty wiesz, że ona odebrała jego telefon w jego mieszkaniu? Co tu się dzieje? No, Co? no bo... Bo ona teraz u niego mieszka. Marzena, o czym ty mówisz? No nie Jak wiem. to mieszka? No, Od kiedy? Ale ja też się dzisiaj dowiedziałam. Co on znowu wyprawia? No, szlak mnie No trafi. ale Kazimierz, no przynajmniej no, teraz się dobrze zachował. Dziewczyna jest bez kasy, potrzebuje pomocy. Nie. No, tylko nie to. Mogłem się wszystkiego spodziewać, ale nie tego. Adek znów wpakował się w kłopoty. A ta dziewucha była bardziej bezczelna, niż mi się z początku wydawało. No, generalnie jak padniesz na pole z piłką, to jest piłka martwa, jest po akcji. Dobra, a jak się potknę? No jak się podniesz, to też, ale prawdopodobnie któryś z nich cię zatrzyma. A jeżeli się nie potknę, ale wypadnie mi piłka? Wtedy piłka jest żywa i możesz o nią walczyć. Aha, Proste. no dobra. Teraz idziesz za mną, idziesz w środku. Dobra. Down, set, go! 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 Ale mi się spodobało. Ten amerykański futbol to świetna zabawa. Chłopaki fajne, twardziele, tak jak lubię. Męska rozrywka, no. Wszystko było ekstra, dopóki nie pojawiła się ta parka. Burza, naprawdę nie musisz się denerwować, no. Ale ty mnie nie czaruj szybki, bo ja nie jestem Łukasz. Ale dzisiaj, Max, jutro będziesz miała wszystkie pieniądze. Ciekawe skąd. O,
To jest mój ziomek z Lombardu i właśnie mu daję traktor pod zastaw, żeby mi zlecieć całą kwotę. Bardzo mi przykro, ale obawiam się, że niestety będę musiał pana rozczarować. Czym? Tutaj doszło do bardzo poważnego naruszenia prawa. No i ta kwota, o której tutaj mówimy, jest dla nas niewystarczająca. Jest to kwota poniżej godności. Kto to w ogóle jest? Moje nazwisko Milewski, ja jestem pełnomocnikiem pani Róży Koseckiej, jej męża, pana Łukasza. Róża, nie tak się umawialiśmy. Ale ja się z tobą na nic nie umawiałam. Zespół miał załatwić 5 000 na leczenie Łukasza i mieliśmy być kwita. Nic z tego, Szybki, nie słyszałeś? Chciałem pana uprzejmie poinformować, że kwota, o jaką będziemy występować do sądu, to jest 150 000 złotych, tak? Ile? 150 000 złotych. Dobrze pan słyszał, ja ani grosza mniej. Przecież Łukasz wiedział, jakie jest ryzyko i godził się na to wszystko, no. Volenti non fit iuria. Czyli co? Zrobiłeś z własnej woli, to nie dzieje ci się krzywda. No dokładnie, no Łukasz wiedział, jakie jest ryzyko. Nikt go nie zmuszał do gry. Przecież to on ze mną założył ten klub i wiedział, na co się godzi, no. Tak. Wszystko jest to piękne, co pan mówi. Godził się oczywiście na to, żeby mu zrobić uraz kręgosłupa, prawda? No, czy pan słyszy siebie? To, co pan mówi, jest po prostu żenujące i śmieszne. Łukasz nigdy nie zgodziłby się na coś takiego. A to, że wam się to podoba, to znaczy, że macie nierówno pod sufitem. No cóż, to życzymy miłego dnia w takim razie i do zobaczenia. Będziemy w kontakcie. Nie wtrącałem się, bo nie miałem pojęcia, o co chodzi. Ale wyglądało na to, że chłopaki wpakowali się w coś na maksa. Z takim zobowiązaniem klub długo nie mógł pociągnąć. No szkoda, bo fajny sport. No i chłopaki też byli super. Dzień dobry. To pan. Tak, to ja. Adka nie ma, jak mówiłam. Wiem. Niby przygotowałem się na tę sytuację. Ale mimo wszystko, kiedy zobaczyłem Patrycję w progu mieszkania mojego syna z tym brzuchem, w którym być może był mój wnuk, straciłem pewność siebie. Posłuchaj, no mam tutaj tak. Telewizor, puchary, meble, zestawy do ćwiczeń, stroje, nawet z traktorem, no. Nie jestem w stanie dać ci więcej niż 20 000. Trochę lipa, no bo sam wiesz, że potrzebujemy, no. No wiem, no ale o co tak właściwie chodzi, powiedz? No, słuchaj, my jesteśmy amatorskim klubem składkowym. Jedynie co to Łukasz, jak miał trochę więcej hajsu, to czasem nas wspomógł. No a teraz ma trochę mniej i żąda zwrotu, tak? No nieładnie, bardzo nieładnie. Nie, to nie tak. On jakiś czas temu miał wypadek i uszkodził kręgosłup i od tego momentu się posypało. A ubezpieczenie? No kiedyś mieliśmy ubezpieczenie, ale od kiedy Łukasz gorzej wszędzie i gmina cofnęła nam dofinansowanie, no to generalnie jesteśmy w dupie, na wszystko brakuje pieniędzy. No, kiepsko to wygląda. No wiem, no wiesz, teoretycznie byliśmy umówieni z nim na 5 000, że miał zwroty za leczenie i miało być pięknie, a teraz widzisz, jakie jaja wychodzą. No tak, ale praktycznie to przytrąciliście mu kręgosłup, więc no, nie ma się co dziwić. To też nie jest tak do końca, bo lekarze mówią, że wyjdzie z tego bez szwanku i że za miesiąc będzie z nami biegał po boisku, więc... Co wydaje mi się, że może mieć problem, żeby biegać, a już na pewno z wami. To nie jest tak do końca, to jest naprawdę spoko ziomek, tylko ta jego żona jest taka, kurde, ciężka i go nakręca i teraz są komplikacje, no. Chciałem im pomóc, ale nie wiedziałem jak. Przecież nie stać mnie było na wywalenie takiej kasy, a te fanty nie były wiele więcej warte niż 20 000, no. Aż tak się nie napaliłem, żeby zostać nowym sponsorem klubu. Wie pani, ja po prostu chciałbym poznać pani intencje. One nie są złe. Tak? I ja mam tak myśleć. Najpierw pani oskarża Adka o gwałt, a teraz zwala mu się na głowę. Ale ja tego nie chciałam. Adek mnie sam tutaj przywiózł. I co myśli pani, że stworzycie szczęśliwą rodzinę? Proszę pana, ja przeprosiłam raz, ale mogę to powtórzyć jeszcze raz albo i 10 razy, jak będzie potrzeba. Za co? Za te fałszywe oskarżenia. Ale to była inna sytuacja. Ja nie miałam wyjścia. Ja to tłumaczyłam, pan wie. To tylko są słowa. Niech pan mi wreszcie uwierzy, że ja już nic nie knuję. Wie pani, mało to wiarygodne. Ta ciąża... Wie pan, ja tego nie planowałam. Ja tego nie chciałam. To się po prostu stało. Nie wierzę pani. Dobrze pani wiedziała, że z Ryżym koniec i ukartowała pani wyjście z sytuacji. Ale przecież to ja sama pomogłam Ryżego wpakować do więzienia, tak? Ja współpracowałam z policją i... I właśnie tego się boję. Bo taka gra na dwa fronty to tylko źle o pani świadczy.
że chcę się zmienić. Nie. Przecież pani chorągiewką. Nie no, Boże. Ja nie mam jak pana przekonać. No, wiem, że jestem sama sobie winna. Ale jestem w ciąży i już nic z tego nie zmieni. Zmieni, jak się okaże, że to dziecko nie jest Atka. Jest. Taka jest pani pewna? Tak. Akurat tego jednego jestem pewna. Obawiałem się, że ona owinie sobie Adka wokół palca i nawet jeśli potem okaże się, że Adek nie jest ojcem, nie będzie umiał się uwolnić. Przyznam jednak, że jej pewność co do ojcostwa Adka zbiła mnie nieco z tropu. Adrian wrócił do Lombardu po treningu z futbolistami dopiero wczesnym popołudniem. Gdzie ty byłeś? Co się stało? Grałem z chłopakami. Pograłeś? W co? W futbol amerykański. Fajna zabawa, mówię ci. Adek, miałeś oglądać kosiarkę, a ty się znowu biłeś? No to nie była żadna bijatyka, a kosiarka spoko. Ty ledwo chodzisz, poobijany, podrapany i to nie była bijatyka? Z Marzenka, pierwsze koty za płoty. Na początku jest zawsze trudno. Pierwsze koty za płoty? Czy ty masz zamiar w to grać? No nie wiem, może tak, może nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym możemy pomóc? Pierścionka szukam. O, a konkretnie... Bo mamy całkiem spory wybór. Jaką biżuterię pani lubi? Taką, co nie wpada do zupy. A do zupy. No to powiem pani, że jest tutaj coś takiego. A certyfikat niewpadalności do zupy wystawiam od ręki. Bajerant z pana. Ale ja poważnie mówię. No ja też. Jestem bardzo poważny. O, na przykład ten. Za małe. Ale właśnie dobrze, no. Jak raz go pani założy, to już nie zejdzie i na pewno nie spadnie do zupy. Tak? No dobrze. To niech pan zakłada. No ale to już wtedy będzie musiała pani kupić. Albo pan będzie musiał zdjąć. No dobrze, pomyślimy. No nie krępuj się, Adek, nie krępuj. Marzenka, radzę sobie. Ale co tak? Przejmuję oświadczyny. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Ale jakie oświadczyny? Tak pan wdzięcznie zakładał ten pierścionek. Zdaje się, że już nie zajdzie. No musi schodzić. Wolałabym go jednak zdjąć. No ale co, nie podoba się pani? Może i bym go wzięła. Ale tylko w pakiecie. A w jakim pakiecie? Razem z panem. Zadzieram kiecę i lecę. Tak? Dobrze. To niech go pan zdejmuje. No dobrze. Trafił swój na swego. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałam Adka tak skonsternowanego. Ta dziewczyna była świetna. Miała ripostę na każdy tekst naszego dyżurnego podrywacza. Ała! Delikatnie, Adek. Nie chcę schodzić, cholerstwo. Sposobem trzeba, zobacz, mydłem, na mydl to najpierw, masz. Widzi pan, jak to jest? Rozstania zawsze są trudniejsze niż podryw. No, zdaje się, że to pani mnie podrywała, nie ja panią. Ale efekt końcowy jest ten sam, prawda? Paradka z pani. A jak to było z tą zupą, tak na poważnie pani mówiła? No bo ja schudłam parę kilo i pierścionek zrobił się za luźny. Pani schudła? A co, nie widać? Adek? Pani wybacz, ale no nie znałem pani wcześniej. Dużo pan stracił. Au! Ale zawsze można to nadrobić. Kurczę, no, pani jest bardziej ofensywna niż ja. I to trochę pana peszy, co? No, mnie jest ciężko zagiąć. Co z tą zupą? Ej, no bo ja w kuchni pracuję. W barze mlecznym, tu za rogiem. No i ręce umyłam, chochle wziąłam, żeby krupnik zamieszać. Pierścionek zsunął się i wpadł. O krupniku? Mieszałam, szukałam, ale wie pan, jak to jest. No krupnik gęsty nie znalazłam. No to może trzeba było przelać zupę do innego garnka. No tak, ale klienci czekali i jeszcze szefowa na mnie naskoczyła. Może ktoś go zjadł. Może.
Nikt ci w każdym razie nie przyznał. No to ten będzie lepszy. Szczególnie, że nie chce zejść, prawda? Spróbujmy. Kurczę, no nie chcę. Sam mi go pan założył. Dobrze, już dobrze. Sprzedam go pani taniej, no. 200 zł. Biorę. Słodki jesteś. Mówił ci to ktoś? Zapraszam tutaj. No naprawdę niezła była ta babeczka. Po prostu zagięła Atka, a to przecież nie jest łatwe. Następnego dnia prezes klubu wciąż szukał wyjścia z sytuacji, w jakiej się znalazł po wypadku Łukasza. Widziałeś moją nogę? Wiesz, jak ja chodzę? Stary, nie wiem, kiedy ja zacznę w ogóle pracować. Potrzebuję pieniędzy na rehabilitację. Do tej pory to ja was wspierałem. Nas. Łukasz, nas wspierałeś. Ty pamiętaj, że ty jesteś, zawsze będziesz częścią tego klubu, No stary. dobra, niech ci będzie, ale fajnie, żeby teraz klub mi pomógł, tak? No ja nie mówię nie, no ale 150 koła? Ziom, skąd ja mam wziąć taką kasę? Ile? Kto ci powiedział, że tyle? Skąd ty wziąłeś taką sumę? Jak skąd? No nie wiem, ty mi powiedz. No Róża była z jakimś zasranym prawnikiem i powiedzieli, że mają twoje pełnomocnictwo. No i bęk. No dobra, ale nie do takich żądań. A w ogóle to jeszcze sądem mnie straszą, nie? Ty myślisz, że ja chcę pogrzebać klub? No wiem, no masz rację, no nie wiem, po prostu skupiałem, no. Dobra, uspokój się, pogadam z nią. Dzień dobry. Taki dobry? No a jak? No, panie Adrianie, można powiedzieć, że szczęśliwy. O, to coś czuję, że zaraz nas pan zaskoczy. A pewnie. I pani Marzenka na bank doceni taki rarytas. O. Proszę. Prawdziwy wyrób artystyczny. Sztuka jubilecka na najwyższym poziomie. Rzeczywiście bardzo ładny wyrób. Sprzedać chcę. No gdzie sprzedać, Dziutek? Przecież na pewno go pani Grażynce zawinąłeś. Jak Boga kocham, że nie, no. Sorry, ale ja nie chcę mieć do czynienia z panią Grażynką. No mówię, że nie, no. Grażynka wjechała do córki ze wszystkimi pierścionkami, a za wiele ich nie ma. No trudno, ale to nie jest twój pierścionek. A właśnie, że mój, bo znalazłem. A znalezione, nie kradzione. Gdzie pan znalazł? Może w zupie? Faktycznie. W Krupniku. A skąd pan wie? Dziutek, coś ty znowu wymyślił. Nic nie wymyśliłem, no. Grażynka pojechała do Oliwki i wykupiła mnie obiady w barze mlecznym tuż za rogiem. No, a tam czary. Pierścionki pływają w zupie. To co? Miałem go wyrzucić? Pobiegłam do baru mlecznego zawiadomić tę dziewczynę, że prawdopodobnie znalazł się jej pierścionek. Jej szczęście, że trafiło na Ziutka, który wszystko przynosi do nas. Co ty robisz? Nie jesteś jeszcze tak sprawny, żeby biegać po mieszkaniu. O co chodzi z tym odszkodowaniem? No przecież sam mówiłeś, że Szybki ma zapłacić. A ja go tylko trochę zdopingowałam. A ktoś cię prosił? Chyba gramy w jednej drużynie, tak? No właśnie nie wiem. Skąd te żądania, co? Skąd ty wzięłaś te 150 000? Milewski mi podpowiedział. Chyba możemy mu zaufać. Co, ty zwariowałaś? Przecież oni nie są... O, no i właśnie to dzięki nim. Proszę bardzo. To oni i oni za to zapłacą. Zapamiętaj to sobie. Tak nie można. Co nie można? Przecież my nawet nie wiemy, czy ty będziesz zdolny do pracy. Ja nie utopię tego klubu. Ja rozumiem, że głupio ci się sądzić z kumplami, dlatego właśnie cię wyręczam. Ty nie rozumiesz, że ja go zakładałem, prowadziłem przez tyle lat, tak? I teraz go zamkniesz. Trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć stop i ja właśnie to robię. Tylko że ja na to nie pozwalam. Wiesz co, chyba z kręgosłupem przetrącili ci też jaja. Jest to te zadrapania. Oczywiste. Jesteśmy! Co, stęskniłeś się, kocie? No tak nie za bardzo, ale znalazł się twój pierścionek. No wiem przecież, pokażcie go. Tylko szybko, bo muszę iść do pracy. Ten? No jasne, mój. A właśnie, że mój.
Ja go znalazłem w zupie. Mój pierścionek w mojej zupie. W mojej zupie zupa była zapłacona, więc wszystko, co w niej pływało, należy do mnie. Nic z tego. No jak tak można? A można, kochany, można. A przypadkiem nie udławiłeś się pan tym pierścionkiem? Nie no, ale zamknę się okuszą. Będę miał koszty. Co? No nie ze mną te numery, to jakaś stara dziura jest. Radzę iść do dentysty, a pierścionek zabieram. A znaleźne? No, moim zdaniem się należy. Dogadamy się. Ale mam nadzieję, że pan go nie połknął i... No wie pan. Nie no, skąd? No co pani, no? No to dobrze, bo takiego to już bym nie chciała. Ile ma być tego znaleźnego? Tyle, na ile panią stać. Zwyczajowo z 10% wartości pierścionka. No dobra. Zwrócę ten i będę miała na znaleźne. O 2 razy nie będę płacić. No nie wiem, Ziutek. Możesz spróbować, ale nie wiem, czy dasz radę. My próbowaliśmy i nic. Ale co mnie to obchodzi? Chce pan znaleźne, to niech pan kombinuje. Pani pozwoli. Ciekaw byłem, jak Ziutek poradzi sobie z tą heterą. Miałem tylko nadzieję, że dla kilku złotych znaleźnego nie urżnie jej palca, bo z nim to nigdy nic nie wiadomo. Cześć. Cześć. Musimy działać szybko. No ale dlaczego? Co się stało? Boję się, że Łukasz cofnie pełnomocnictwa. Koleżkowie z klubu go nachodzą. Boję się, że niedługo pęknie. No, bez Łukasza to by stanowiło ogromną przeszkodę przejęcie tego terenu, wyrzucenie ich stąd. No, a ta kontuzja to dar niebios. No to w tej sytuacji zaproponowałbym może takie rozwiązanie. Zaproponujemy im ugodę 50 000 złotych. Myślę, że to jest w ich zasięgu, ale oni nie utrzymają tego terenu. A my w zamian za to zapewnimy ich, że nie wejdziemy na drogę sądową. Weszlibyśmy? Szczerze mówiąc, nie ma podstaw. Ale oni o tym nie wiedzą. Tak. A jak podpiszą dokumenty, to ich mamy. I co wtedy? No a wtedy, to jak już wyniosą się z tego boiska, to mój klient, deweloper, przejmie teren i wypłaci nam prowizję. Ile konkretnie? Po 200 000. No. I o takie pieniążki można się bić. Mówiłem. A chłopcy znajdą sobie inne miejsce, gdzie otworzą swój klubik. Jezu, co on jej robi? To ja przyjdę innym razem. Zszedł skurczybyk. A palec? Co palec? Cało jest spokojna głowa. Spokojna głowa? Potrącę ze znaleźnego za takie praktyki. No nie no, szefowo, no. Palec w całości, pierścionek zdjęty. Mieliśmy umowę. Ale w umowie nie było nic o tym, że mi się gwiazdy z bólu przed oczami pokażą. Panie Adrianie, robota wykonana, prawda? No racja. No, życie pani uratowałem. Bo taki za ciasny pierścionek to może zakrzepy wywołać. No, ma pan rację. No, to jak będzie? 200 złotych zwracam za zakup. Nie, to jest rozbój, no. Do kitu taki interes. Jakbym sprzedał gdzie indziej, to bym miał więcej w kieszeni. Niech się pan już nie martwi, dobrze? Za każdym razem, jak pan teraz przyjdzie do mnie do baru, dostanie pan ode mnie podwójną porcję. Pasuje? No, niech będzie. Proszę. O, znowu. Co tym razem? Tak nas witasz? Co mam się cieszyć z czego? Proszę pana, chowając głowę w piasek, to niczego pan nie osiągnie. Zresztą pan Łukasz... O właśnie Łukasz, no bo ja
Ja nie mogę zrozumieć, nie mogę w to uwierzyć, że Łukasz chce nas ścigać za taką kasę. Zresztą sami to powiedział. No proszę pana, dysponujemy jego pełnomocnictwem, więc Bo Łukasz boi się powiedzieć ci to wprost, wiesz? Ale ja będę o niego walczyć. Wy chcecie na nim żarować, ale dosyć tego. No to nie wiem, kurde, chyba pójdę siedzieć, bo ja nie mam takiej kasy i nawet nie wiem, skąd ją wziąć. spokojnie, no dlaczego od razu takie czarne myśli? No siedzieć skądże znowu, no przecież my nie jesteśmy znowu takimi jakimiś hienami, no. Ja to trochę inaczej widzę, więc... Wie pan co, udam, że tego kompletnie nie słyszałem. I żeby udowodnić panu nasze dobre intencje, chciałbym przedstawić panu tutaj naszą propozycję. Proszę. Ugoda na 50 000? Przecież to jest cały czas za dużo. Prawie 3 razy mniej niż poprzednio. To jest godna propozycja. Bardzo proszę, żeby pan podpisał. No nie no, najpierw chcę przeczytać spokojnie i to przeanalizować. No to myślę, że możemy panu dać chwilę czasu, powiedzmy do jutra. I ani chwili dłużej. Proszę przemyśleć sprawę. Do zobaczenia. Siadaj. No siadaj, siadaj. Adek, możesz mi powiedzieć, co ty wyprawiasz z tą wiewiórą? To co znowu? Wziąłeś ją pod dach? Czyś ty zwariował? A możesz mi powiedzieć, po cholerę polazłeś do mnie do domu? Bo się martwię o ciebie. A już mam dosyć twojego niańczenia, no. Jak na razie to robisz same głupoty. Jakie głupoty? Po co ci ona w domu? Po co ci ona w domu? A co miałem z nią zrobić? Wyrzucić ją na bruk? No nie mogłem postąpić inaczej, no. Nie mogłeś czy nie chciałeś? Nie rozumiem. A może ty ciągle coś do niej czujesz, co? Bez obaw, dawno się z niej wyleczyłem. Adek, uważaj, Ruda owinie sobie ciebie wokół palca jak kiedyś i znowu będzie jakieś nieszczęście. Nie, to jest sytuacja wyjątkowa, ona jest w ciąży. Pod ochroną. A jak urodzi, to co wtedy? To zrobię testy na ojcostwo. No, i się okaże, że nie twoje. To co, wyrzucisz ją na bruk? Coś wymyślę. Nie wiedziałem, jak z Adkiem rozmawiać. Leciał jak ćma do ognia. Zupełnie nie dostrzegał niebezpieczeństwa. Mimo że był dorosły, nie mogłem tego zignorować. Zdesperowany prezes postanowił zastawić wszystkie wartościowe rzeczy, które należały do klubu. Próbował zdobyć pieniądze, których domagał się prawnik Łukasza. Razem z Adrianem przywieźli przedmioty do Lombardu. Marzenka, ja to wszystko zrobię, tylko przygotuj umowy. Przepraszam, tak słucham. A o co on was ściga? No, tatuś. Chłopaki mieli trening, jeden z zawodników doznał kontuzji, no i teraz żąda odszkodowania. No, 150 koła od klubu. Teraz zjechał na 50, ale i tak w życiu takich pieniędzy nie mamy. Ale zaraz. Takie praktyki są chyba niedozwolone, nie? To ja nie wiem, no jego prawnik twierdzi inaczej. Wie pan, tam się nie znam na tych prawnych. A ja panu powiem, że ja kiedyś czytałem o tym i jeżeli nie zrobiliście mu krzywdy specjalnie, to on raczej nie może nic od was żądać. No, idźcie z tym do sądu. A, to nie takie łatwe, wie pan, bo sądzi się tak z kolegą. No plus prawda jest taka, że Łukasz założył ze mną ten klub i gdyby nie on, to byśmy tu tego sprzętu no, nie mieli, nie? No ale co z tego, jak przez niego ma upaść klub? No to nie lekka decyzja, no ale to już chyba wolę zamknąć klub niż się sądzić z przyjacielem, no. A ja bym pana namawiał, żeby pan się skonsultował z prawnikiem. I mam takiego znajomego, no, tylko trzeba będzie mu zapłacić za poradę. No to akurat nie problem, jak się można jakoś odkręcić z tego, to... No pewnie. No to chętnie w sumie. Ojczulek miał nosa, kluby są chronione. Zadzwoniliśmy, prawnik obiecał pomóc, ale oczywiście nie za darmo, więc i Lombard zarobił na zastawie kilku rzeczy. Następnego dnia na prośbę Kazimierza do Lombardu przyjechał jego znajomy prawnik, by pomóc wyjść z opresji prezesowi klubu futbolowego. Sprawa jest prosta. Jeżeli kontuzja nastąpiła podczas legalnego uprawiania sportu i zastosowania się do jego przepisów, bez chęci wyrządzenia krzywdy, to nie ma podstaw do odszkodowania. No to super, czyli nic nam nie mogą zrobić, tak?
No, słyszał pan chyba. Nie do końca. No, mogą wystąpić z roszczeniami cywilnymi, ale ja tu nie widzę żadnych podstaw ku temu. No dobra, no a... O, na to? Milewski? Milewski to jest zwykły naciągacz. Na dodatek reprezentuje Bączka, tego dewelopera, który robił machlojki. No, czyli finito po sprawie, tak? Tego nie powiedziałem, ale jeżeli by coś było, to jestem do dyspozycji. Ale najważniejsze jest to, żeby pan nic nie podpisywał. No, wiecie pan? Zawsze to przyjemnie pomóc ludziom, szczególnie takim zakręconym z pasją. A przy okazji budowaliśmy swoją reputację miejsca przyjaznego klientom, a nie tylko nastawionego na zysk, jak u innych. I jak? Podpisane? Też się cieszę, że was widzę. Przyjechaliśmy po dokumenty. Jakie dokumenty? Po podpisaną ugodę. O, dofatygowaliście się bez sensu, bo ja nic nie podpisuję. Pogięło cię? Przecież puścimy cię z torbami. Możecie spróbować, ale ja za nic nie zapłacę. Oj, za to leczenie też nie będę płacił. Także... Chwileczkę. Trzeba było brać, jak oferowałem. Chwileczkę, to będziemy musieli się spotkać w sądzie w takim razie. I będzie musiał pan zapłacić całą sumę. Do zobaczenia. Razem z odsetkami i wszystkie koszty będzie pan musiał pokryć. A ty wiesz, że Ruda cały czas mieszkała u Atka? No, a miał jakieś inne wyjście? Nie będzie miał wyjścia, jak ona się na dobre u niego zainstaluje. Nie uwolni się od niej. A wiesz, Mikaziu, ja też się o niego boję, ale Patrycja jest w strasznie trudnej sytuacji. Sama sobie winna. O, wiesz, jednak Adek się też trochę do tego przyczynił. To jeszcze nic takiego pewnego. Jeśli nawet Adek nie jest ojcem tego dziecka, to i tak uważam, że powinniśmy im pomóc. Becia, ona nas wykorzystuje. Lepiej w pewnym momencie być wykorzystanym albo oszukanym, niż odrzucić potrzebującego człowieka, nawet wroga, Kaziu. Nawet wroga, mówię ci. Becia, ty to świętą zostaniesz. I wezmą cię żywcem do nieba, wiesz? I co, sam zostaniesz, ty? Nie, nie oddam ciebie. Stresowałem się, bo nie było wyjścia z tej patowej sytuacji. Ale moja Beatka zawsze potrafiła rozładować sytuację. I miała rację, bo zawsze należy zachowywać się po ludzku. Obiecywałeś, że wszystko pójdzie szybko i bezboleśnie. Spokojnie. Jestem pewien, że facet pęknie. Takie miernoty zawsze pękają. Nie wyglądał na przestraszonego. Może nie wyglądał, ale jak zobaczy pismo przedsądowe, a na nim konkretne sumy, to zmięknie, zobaczysz. Wiesz co, jak dla mnie, to on wyglądał, jakby miał prawnika, który mu wszystko dokładnie objaśnił. Spokojna głowa. Już ja coś wymyślę, żeby oczyścić ten teren. Lepiej, żeby tak było. A przecież mi też na tym cholernie zależy, bo inaczej deweloper nie zapłaci nam za to boisko, no. Za nasze boisko treningowe? Łukasz, co ty tutaj robisz? Wszedłem na trening do chłopaków. Ale przecież rehabilitant mówił, że masz nie wychodzić z domu. Muszę powiedzieć im, że nic od nich nie chcę. Wracaj do domu, proszę cię. Nie. Widzę, że coś działasz za moimi plecami. Przecież ja to dla ciebie, dla naszej rodziny. Dobra, dosyć tego. A ty wypieprzaj mi stąd. Właśnie cofnąłem ci pełnomocnictwo. Nie możesz. Właśnie, że mogę, już to zrobiłem. Zawiodłam się na tobie, wiesz? To ja się na tobie zawiodłem. Myślałaś, że coś ugrasz na moim nieszczęściu i to wbrew mnie? Nie wbrew tobie, tylko dla ciebie. Tylko, że ja tego nie chciałem. Dobra, pogadamy w domu. Teraz chcę zobaczyć, jak chłopaki trenują. Hej! Cześć, czujesz? No, coraz lepiej. W następnym odcinku ekscentryczny klient przynosi do Lombardu nietypowy zastaw. Proszę pana, to jest samo zło. Jeszcze nigdy nikt nie zastawiał samego zła u nas w Lombardzie. Maciek pada ofiarą oszustwa. Wygląda na to, że Maciek przyjął trefny towar. Ile zapłaciłeś? 11 000. Co? No chyba żartujesz. Mężczyźni pojedynkują się na pistolety. To działa! Jesteś tak głupi, że nie potrafisz załadować pistoletu. Dobrze, że ty potrafisz. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.